Dzisiaj będą naprawdę grube akcje. Pościg za wariatem w ciągniku siodłowym, nierówna walka policji z rozpędzonym monstrum, próby wykonania manewru PIT, slalom gigant, czyli desperat w Seacie i inni. Dzisiaj coś nowego? Zapnijcie pasy i jedziemy! Jednostka holenderskiej policji dostaje informację o mężczyźnie, który nie zatrzymał się do kontroli, po czym rozpoczął ucieczkę. Pościg okazuje się na tyle wymagający, że patrol ścigający pirata wzywa na pomoc inne jednostki policji, które spieszą z ogromną prędkością na sygnałach, by udzielić pomocy swoim kolegom. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze próbują zmusić zbiega do zatrzymania, jednak ten wcale nie ma zamiaru wykonywać poleceń. Cały czas wciska pedał gazu w podłogę i usiłuje uciec policjantom. Prędkości, z jakimi poruszają się pojazdy, wynoszą nawet ponad 200 km na godzinę, a w pędzącym Renault znajdują się 3 osoby, w tym kierowca, który jest pod wpływem alkoholu. Zatrzymanie wariata okazuje się być nie lada wyzwaniem. Uciekinier skutecznie uniemożliwia policjantom zakończenie tego niebezpiecznego pościgu. Brawurowa jazda w końcu musi zostać ukrócona. Attentie, hij neemt afslag, Babel. Even goed luisteren, wat meer afstand Babel. Want die gaat weer rechtsaf, is meer Nederland bij het 19 eerste voertuig. Er zitten 3 personen in het voertuig zo te zien. Snelheid nu 70 km per uur bovenop de brug. Nou, zeker door Zulu. Gaat er dan over de Pilse weg af? Ja, dan gaan we terug de snelweg op. Hij pakt de oprit een klein stukje spookrijdend. Maar inmiddels weer aan de goede zijde. 16 wordt dat ook. Ja, dan koppelen wij weer op de kalf, hoor. Rechts, snelheid 165 km per uur rijdt. Hij loopt op 180 km per uur, 600 meter voor afrit 14 Ulvenhout. Uciekinier próbuje umknąć teraz pasem awaryjnym z dużą prędkością, omijając sznur wolno jadących aut. Kolejne patrole, w tym motocykl, czekają, by włączyć się do akcji z innego kierunku. Radiowóz dostaje sygnał, by ruszyć. Teraz widzimy, jak policyjny pojazd próbuje zablokować wariata w Renault, wjeżdżając mu prosto przed maskę, gdy ten próbuje włączyć się do ruchu na autostradzie. Próba zakończyła się fiaskiem, jednak drugie podejście już owocuje kolizją. Mało brakowało, aby pojazdy wjechały w tył naczepy. Nie skończyłoby się to dobrze dla żadnej ze stron. Uciekinier gna dalej, ale jego pojazd nie jest już w pełni sprawny i kolejny manewr PIT kończy się sukcesem. Als een actie voorkomen moet dat nu gebeuren. Dit op een paar 100 meter voor België. We hebben 3 Audi M17'en, die kunnen boksen. En dan moet de rest al mee. Oké, goed uit de crash, goed uit de crash. Goed uit de crash, hoor. 1,60 tot 1, kan ik dan precies nog niet goed hebben.
Zatrzymano 3 osoby, w tym kierowcę pod wpływem, który odpowie za jazdę w takim stanie oraz stwarzanie zagrożenia na drodze. Radiowozy policji próbują zatrzymać kierującego Seatem, który na swoim pojeździe ma zamontowane fałszywe tablice rejestracyjne. Mundurowi osaczają z biega, lecz próba jego zatrzymania okazuje się naprawdę wymagająca. Nie pomaga przewaga liczebna ani zajechanie drogi, bowiem niewielkich rozmiarów pojazd ma wielkie aspiracje do sprawdzenia swoich maksymalnych osiągów. Nie udaje mu się próba wyprzedzenia radiowozu, jednak nadal usilnie próbuje tego dokonać. Wykonując gwałtowne skręty raz w lewo, raz w prawo, próbuje pokonać pościgowe auto, jednak brakuje mu do tego trochę koni pod maską. Mimo wszystko jego ruchy są dosyć niebezpieczne i mogą się zakończyć nawet wykluczeniem radiowozu z gry, gdyby doszło do uderzenia w jego tył. Nagle drogowemu piratowi udaje się wyprzedzić policję, jednak zaskoczony dosyć ostrym zakrętem, do którego nie udaje mu się dostosować prędkości, kończy swoją jazdę z przytupem na barierkach, po czym zjeżdża z nasypu. Funkcjonariusze szybko dopadają rzezimieszka, który teraz nie uniknie odpowiedzialności za swoje wybryki. Frank i Roan to funkcjonariusze holenderskiej policji, którzy właśnie przeprowadzają kontrolę prędkości po drodze, którą piraci drogowi upodobali sobie do nadmiernego przekraczania dozwolonej prędkości. Po chwili obok radiowozu, w którym siedzą mundurowi, przejeżdża pojazd z prędkością niemal dwukrotnie większą niż dozwolona na tym odcinku. Zmierzyliśmy prędkość tego samochodu i jechał 157 km na godzinę na odcinku, gdzie dozwolone jest 80, więc znaczne przekroczenie. Ten pan stracił właśnie prawo jazdy. Cześć, jestem Frank. Prowadzimy pomiar prędkości. Przejeżdżasz obok nas i pomiar wykazuje 157 km na godzinę. Twoje prawo jazdy zostanie dzisiaj zatrzymane. Cholera, tylko nie to. No cóż, nie można nic z tym zrobić. Od razu cię informuję, że nie musisz się tłumaczyć i masz prawo skonsultować się z prawnikiem na swój koszt. Auto mam dopiero od kilku dni, posiada funkcję Boost.
Masz przy sobie prawo jazdy? Nie wziąłem, mieszkam niedaleko. Masz kogoś, kto może ci je dowieźć? Nie, mieszkam sam. Okej. A niech to. Bo od teraz dalsza jazda jest zabroniona, nie możesz prowadzić. Musisz mieć dokument, bo w innym wypadku będziemy zmuszeni zarekwirować samochód. Nie no, rozumiem. A nie możesz wystawić najwyższego mandatu? Nie, tak to nie działa. Nie w ten sposób. Nie ma takiej opcji. Mam ten samochód dopiero tydzień i ma funkcję Boost, która dostarcza dodatkowej mocy. Tak czy siak przekroczyłeś prędkość prawie dwukrotnie, 157, a tutaj wolno ci tylko 80. Jedyne co możemy zrobić, wsiadaj, mieszkam 3 minuty stąd. Tam mam prawo jazdy w dodatku. Dobrze, to działamy, tak zrobimy. To wszystko jest do bani. Jak nie masz nic przeciwko, siądę za kółkiem twojego BMW. Jak widzicie, na ograniczeniu do 80 jechał 157. Prawo jazdy zostanie zatrzymane temu kierującemu. Nie ma blankietu przy sobie, więc jedziemy wspólnie odebrać dokument z jego domu. Mój kolega prowadzi jego BMW, ponieważ pan nie może już kontynuować jazdy. To środowe popołudnie z pewnością na długo zapadnie funkcjonariuszom w pamięć. Policjanci spostrzegają i postanawiają zatrzymać do kontroli ciężarówkę figurującą w systemach jako skradziona. Mundurowi podążają za czerwonym ciągnikiem siodłowym, który próbuje wykonać skręt z pasa do jazdy w prawo, jednak w ostatnim momencie postanawia pojechać na wprost, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Następnym jego wykroczeniem jest przejazd na czerwonym świetle, po czym rozpoczyna pełnoskalową ucieczkę. Mundurowi wzywają posiłki i już po niedługim czasie kilka pojazdów służbowych znajduje się w otoczeniu monstrualnego przeciwnika. Próby zatrzymania spełzają na niczym, a desperat usilnie dąży do uniemożliwienia policjantom zakończenia pościgu. Jeden z radiowozów wreszcie zajeżdża desperatowi drogę i próbuje wyhamować go do takiej prędkości, przy której będzie można dopaść kierowcę, jednak temu ani się śni, by zatrzymać pojazd. Gdy radiowóz trochę zwalnia, wariat w ściganym pojeździe postanawia staranować go i kontynuować jazdę. Jeden patrol wypada z gry, ale na szczęście w pobliżu znajdują się policyjne Audi, które przejmują pałeczkę za swoich kolegów. Ciągnik siodłowy to twardy zawodnik, a jego masa zdecydowanie stanowi zagrożenie dla policyjnych osobówek. Uciekinier kieruje się ku granicy z Belgią, gdzie w gotowości czekają już tamtejsi funkcjonariusze z kolczatką. Pirat drogowy za wszelką cenę próbuje uciec, wielokrotnie usiłując zmylić policjantów gwałtownymi manewrami i zmianami kierunku jazdy. Wreszcie mundurowym udaje się osaczyć i zatrzymać zbiega.
Mężczyzna zostaje wyciągnięty z pojazdu, położony na ziemi i aresztowany. Usłyszał zarzut m.in. kradzieży, napaści i usiłowania zabójstwa. To już wszystko na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak podobał się Wam dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o łapce w górę oraz subskrypcji kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym i do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Policja w akcji na Stop Pirat TV.